Krótka jeszcze wymiana kilku zdań nastąpiła i nagle ja patrzę, że Aleksander Fabisiak, aktor, który właśnie gra tą rolę, zaczyna dziwnym sposobem, chwyta się krzesła i przewraca się. Ponieważ wszyscy dookoła i za kulisami i ci z nas, którzy robiliśmy to przedstawienie, którzy siedzieli na widowni, wszyscy byli przekonani, że ja tak się namówiłem z aktorem, ponieważ nikt nie widział tych prób, bo one były robione fragmentarycznie, nigdy nie było całości. Więc w pierwszej chwili za kulisami uznano, że to jest po prostu wyreżyserowane przeze mnie taka dziwna sytuacja. No ale ponieważ w tej scenie, ta scena kończyła się atakiem epilepsji Stawrogina, więc byłoby idiotyczne, że dwóch aktorów gra to samo. No ja błyskawicznie się zorientowałem, co się wydarzyło, że to nie jest nic przeze mnie wyreżyserowane, tylko że stało się jakieś nieszczęście. Tym bardziej, że to bardzo sztucznie wyglądało, co on robi na scenie, jak upada. Aktor, który upada na scenie, nie inaczej się zachowuje. Więc rzuciłem się momentalnie na scenę i zorientowałem się, że to jest człowiek, który dostał udaru serca. Zadzwoniliśmy natychmiast w ciągu 3 minut dosłownie przyjechało pogotowie, wzięli go, no i tak się skończyła generalna próba. Próbowano go ratować przez kilka godzin, okazało się, że nawet wszystkie próby ożywienia serca się nie udały i po prostu jeden z naszych najwspanialszych aktorów Starego Teatru umarł w garderobie w trakcie reanimacji. Do tego jeszcze wielkim jakby zbiegiem okoliczności, jakimś okrutnym, było to, że jego syn grał Szatowa, po raz pierwszy wszedł na scenę. Skończył dopiero szkołę i to była pierwsza jego rola. Więc jak to jest? Ojciec jego umarł przed chwilą, my przerwaliśmy próbę, już dalej, już nic nie mogło nastąpić dalej. Dalej już tylko nastąpiła rozmowa w garderobie, co robić. No oczywiście najprościej było odłożyć nasze przedstawienie, czekać aż się, że tak powiem, wszystko uspokoi, no i zacząć od nowa, no, w momencie, kiedy będzie to możliwe. Ale dyrektor Gawlik, dyrektor teatru, parł do tego, żeby dawać przedstawienie wieczorem, bo próba generalna się odbywała rano, a wieczorem już były sprzedane bilety, już było wszystko zdecydowane. No i kiedy myśmy się zastanawiali, grać, nie grać, jedni tak, drudzy nie, ja byłem też za tym, żeby grać, bo rozumiałem, że tylko dążenie do nawet najgorszej klęski, ale nic nas nie wybawi, że jeżeli my to odłożymy, wszyscy nagle odzyskają zdrowy rozum. Zaczną patrzeć na tą sztukę, po co oni w tym grają, dlaczego oni w tym mają. To było tak negliżujące, takie było przykre dla tych wszystkich, którzy grali, że rozumiałem, że aktorzy po prostu uwolnią się od tego i zrobią wszystko, żeby dalej tej sztuki w ogóle nie grać. Żeby się rozpadło to wszystko. Więc rozumiałem, że dziś wieczorem albo nigdy. I kiedy myśmy tak dyskutowali właśnie, czy tak, czy nie, nagle się okazało, że kapitan Lebiatkin, pijaczek, przyszedł na próbę jednak i siedział sobie spokojnie w kącie. I nagle on tak wstał i mówi, ja bym poprosił kolegów o chwilę uwagi. Wszyscy się zdziwili i byli przekonani, że teraz on złoży samokrytykę, że nie był obecny na ostatnich próbach. Nic podobnego. Kapitan Lebiatkin powiedział, bardzo kolego, przepraszam, ale uważam, że jest moment, żebyśmy uczcili minutą ciszy naszego zmarłego. O, pomyślałem sobie, tu już prawdziwy Dostojewski się pojawił. Bo tak są napisane wszystkie postacie Dostojewskiego, że właśnie ten, kto jest kompletną szmatą, nagle zdobywa się na gest, na który się nie zdobywają inni, którzy powinni właśnie tak się... Ja tak powinien był zrobić, dyrektor teatru tak powinien był zrobić. Uczcić zmarłego minutą ciszy. Okazało się, że pijaczek kapitan Lebiatkin wziął to na siebie. No i tu już dalej sprawa potoczyła się, że tak powiem, no,
niespodziewanie dla nas wszystkich.